Jesteśmy na Ukrainie, na zachodniej Ukrainie i w tym momencie zaczyna się właściwy etap mojej wyprawy. Była taka akcja, że jeden Ukrainiec poszedł z reklamówką flach, od zadka tam wziął tych pograniczników, a wrócił ze stemplem, z pieczątką i tam co druga strona, jedna strona stempel, druga, trzecia, czwarta. I to mówię na serio, no bo ci pogranicznicy tam co po niektórzy, to oni zamiast pistoletów, to oni pieczątki, te stemple noszą. Czekam aż skończy rozmowę ten Ukrainiec, żeby go zapytać, żeby mnie podjął kawałeczek. Bok gada przez telefon, jest natomiast następny, widzę. Stoi, spróbuję go zagadać, może się uda. Ja z Polszy autostopem do Rosji. Wyjdziecie na Sarny? No ja do Sarny dojedę. A można z wami na maszynie? Tam na naprawienie Sarny? No. Siadł, Okej. A za czym tam? Za czym? To kanikuły u mnie. A, to nie masz co robić? To co obok mnie, konkretnie po mojej prawicy, to pewien postsowiecki relikt, a mianowicie DPS-y. O co chodzi? Chodzi o to, że kiedyś w Związku Radzieckim wprowadzono paszporty wewnętrzne, które zniesiono wraz z upadkiem takowego, a jednym ze skutków wprowadzenia tychże paszportów było ustanowienie DPS-ów, czyli takich punktów kontroli, gdzie po prostu się ludzi zatrzymywało. Tych punktów było niegdyś od cholery, dziś ostało się ich tylko troszkę. Aktualnie w sumie niczemu takiemu nie służą, ponieważ tak naprawdę służą wyhaczaniu ludzi przez służby i zgarnianiu w łapę. Jest szansa, tylko że ja łapałem stopa z górki, więc zanim ciężarówka wyhamowała, to minęło chyba z 300 metrów. No dobra, 200, jak nie lepiej, ale już jest. Biegnę, pokazał mi, że to radę skiwać. Ja wskakuję, znaczy jeszcze 5 metrów. Dobra, teraz 5. Raz idzie. Daję. O kurwa. Ja z Polszy. Тебе куда надо? Ja naprawienie Kijów. Поехали. Po ruski wyuczył. Mnie nikt w szkole ruskiego nie uczył, ja w Rosji uczył. Молодец. Jestem na drodze na Czarnobyl. Będzie interesująco. Rozpoczynamy kolejny piękny poranek w lesie przy szosie do Czarnobyla. Jedyne co mi się wczoraj dało zjeść to ten tuńczyk od Patryczka i jeszcze parę jabłek, które dorwałem gdzieś tam po drodze. Najważniejsze co było do zrobienia przed snem to umyć zęby, bo zaopatrzenie medyczne zaopatrzeniem medycznym, ekwipunek ekwipunkiem, żarcie żarciem, ale zęby ma się tylko jedne. O ile za kołem podbiegunowym największym konkurentem o pokarm są renifery, no bo co tu dużo mówić, no te kosiarki wszędzie chodzą i wszystko wyżerają, a tyle tutaj. A tutaj to co renifery nie zjedzą, bo ich tu nie ma, to wybiorą Ukraińcy w tym przypadku. Tam dalej już Rosjanie i będą sprzedawać przy drogach. Okazuje się, że Ukrainiec wyrzucił mnie wczoraj na niewłaściwym skrzyżowaniu. No cóż, no była noc, mógł się pomylić. 1,5 godziny psów w dupę, ale kto cię nie zabije, to cię wzmocni. No a co wy dumacie o Majdanie, co na Ukrainie? Kto wojnę zdziałał? У вас? Кто войну? Россия кто войну делает? Ага. России не нравится, чтобы Украина ушла Да-да. в евро. А нас тут коррупция страшна, блин, в этой Украине. Сейчас чуть-чуть не так уже начали. А то ж, что милиция, зараз вы ж милиции почти не видно. А то Ага. так, едешь, пока с мало надо ехать сюда, спинили 3 раза, блядь. Ага. Ну чего зря, блядь, такого Да-да. нельзя. Это как, ну, это Давай, национальный спорт да. полицейский. Точно. То Да. есть национальная охота-то вот российская, что это Да-да. рыбалка,
Tam jest droga na Czarnobyl, do Czarnobyla jest stąd 20 parę, może 30 km. Jak się okazuje, nie wszędzie da się dotrzeć tak krzywy ryj. Jak się dowiedziałem od autochtona, tam bez przepustki to nie podziałam. Zdecydowałem się zejść z drogi, bo zobaczyłem, że taki staw, ewentualnie rzeczka, raczej jakiś staw, jezioro. A to jest okazja do tego, żeby się doprowadzić do porządku. A ja pieszką do ruskich. Здравствуйте. Михаил. Welcome. Киоска. Анатолій. O, Михаїл. Чоский. Поїдемо до мене додому переночуєш. Поїси, покушаєш, а то може й голодний, є? Sytuacja jest... O, cieplutka. O. Я тобі говорю, для чого не їхати на Майдан. Ти можеш поїхати? Я можу сказати? Для історії засніми. Да? Там ті барикади, оця інститутська вулиця, на якій розстріляли людей, простих людей, Ага. не воєнних навіть. Ти можеш засняти, просто воно, розумієш, там Пішли, атмосфера погана на Майдані. Там бардак. Я тебе скажу, как мы в Польше бухаем. Это польская водка. Дивись, А, польська водка. так слухай, який процес. Береш Słuchaj. кусок льда, розжовуєш його в роті. І водку, коротше, п'єш і все це Що проковуєш. давно чи що? Tak to się właśnie robi. Pozwalamy minimalnym dozom ulubionej substancji spływać wolniutko w kierunku przełyku. O! Жувати треба? Ну да, розжувати. Що Щоб, давно чи що? щоб ти його мог ковтнути. Розжуй льод, розбий його в роті повністю. Розгризи його, ну що це? І що? Ну Водку! розгризи. Dawaj wodku, dawaj, dawaj. No, хорошо. Po ulicy można chodzić od tak, większego problemu nie ma. Po mieście kursują takie małe busiki, którymi ja jechałem, ale są też trolejbusy napędzane prądem. Poszlajam się po Kijowie jakimś autobusikiem za 3 hrywny, czyli równowartość około 1 złotówki. Chyba to miejsce zwane Majdanem. Nie sposób było tu nie wpaść. To już chyba zostało tutaj raczej w charakterze atrakcji turystycznej, aniżeli jakiegoś tam realnie funkcjonującego miejsca. O, proszę bardzo, zdobyczne tablice. Te tablice, tarcze. Tu chyba jednak jeszcze ludzie żyją. Naprawdę? Niesamowite. I mówili ci Iwankowie, że no, to już nie ten sam Majdan, że to już płoche ludzie przyszły, że to już nie ten sam ruch zwykłodolny co kiedyś. Co to dużo mówi. Atrakcja turystyczna jest, to po czemu mieliby na niej nie zarobić, skoro mają takową. Nie powiem, żeby to była rekonstrukcja, ale chyba jednak sobie fragmenty zostawili tych barykad. Ich mniejsza ściana płaczu. No, nie spać, zwiedzać. Zwiedzać. Proszę bardzo. I tak to wygląda. Trzeba się jeszcze będzie tam przejść, pochodzić i popytać się ludzi w tym namiocie, na czym polega cała instytucja i co się z takowej ostało. Natomiast w propagandzie rosyjskiej, wracając do tematu, przedstawiono ludzi na Ukrainie tutaj jako faszystów, skrajnych nacjonalistów i tak dalej, i tak dalej. Nie, to faszystów. Nie, ja говорю o propagandzie rosyjskiej. To musi bardzo interesująco wyglądać, kiedy idzie sobie jakiś pajac i gada do kija. No, trochę się tu bili. No ale trochę bardzo. Muszę koniecznie się wpieprzyć do któregoś z tych namiotów i się tych ludzi zapytać o co, że jak? To tu się wchodzi i się patrzy, tak?
Dobra, to ja wchodzę i ja będę patrzył. Co my tu mamy? O! Ręcznej roboty granaty. Hełmy, a no tak. Zapomniałem, że nie wiem dokładnie jak jest na Ukrainie, ale w Rosji broni naprawdę jest w wielu miejscach, żeby nie powiedzieć wszędzie. Tutaj w byłym demoludzie, jakim jest Ukraina, z tym również nie jest najgorzej, stąd też te takie relikty sowieckie daje się zauważyć, no bo przecież walczono tym, co miano pod ręką, a co miano pod ręką? No wszystko to, co Sowiecki Sojusz przez tyle lat uzbrajał Ukrainę. Przydałaby mi się ta ruska książeczka, żeby wyciągał między paszport albo koło plecaka, tak niepozornie sobie przywiąć i od razu by na mnie patrzyły ruskie inaczej. Plan był taki, że jak będę na granicy, to żeby z tą wstążką ukraińską po ukraińskiej stronie się znaleźć, a jak będę strefę buforową 3-kilometrową przechodził, to założyć tą ruską wstążeczkę. Natomiast jeden z naszych kolegów, Kuba, którego gościłem w Oleśnicy, mówi: ty pajacu, a co ty zrobisz, jak ciebie znajdą gdzieś tam ruskie Ukraińce albo Ukraińce z jedną i z drugą jednocześnie? A to nie za bardzo wiedziałem, co mu odpowiedzieć. A to gazeta z Majdanu? O, spasibo. Tutaj ludzie nie są spacyfikowani tak jak my w Europie przez propagandę, przez zniewieszczanie społeczeństwa. Tutaj krew tych ludzi nie brakuje, także trzeba uważać, żeby komuś w drogę nie wejść. Bo można dostać bryło. Grażdanin Ukrainy mi tutaj mówi: a gdzie to u ciebie emblemat? Ja mówię: no komunistyczny był, no to odtrułem. A on mówi: a co, a koronę to trudno naszyć? To w sumie nie trudno naszyć. W sumie to ma rację. Posłuchaj mnie, tutaj Tak. było dużo Polaków. Tak? Rozumiesz to mój, nie? Ciebie rozumiem, doskonale. Dobrze. Bardzo dużo Polaków przyjechali oglądać to, co się dzieje, to takie Majdan. Aha. Byli bardzo dużo zachwyceni. I więcej byli zachwyceni, wiesz, tym. Dziewczynkami w Kijowie. A, Ukraińcami, no oczywiście. Tak swego rodu symbol. A, symbol. Symbol walki, symbol, teraz jest też walka. Bardzo dużo odjechało chłopaków na wschód walczyć z Rosjanami. Ukraińcy wiedzą więcej polski język niż Polaki ukraiński. Czernichów. Czernichów. I tutaj jest przejście na Rosję. I tu jest bezpiecznie. Tu jest więcej bezpiecznie, jeżeli jechać na wschód. No Tu jasne. wojna idzie. Poznakomiłem się z szefem ochrony. Znaczy w sumie to on ze mną się poznakomił i teraz zaprowadzi mnie do środka, gdzie będę pisał list. Kolejny dowód tego, że żyję, jestem cały. Jak wygląda kuchnia na Majdanie? Tutaj się dowiedziałem, że wcześniej to sobie sami gotowali, ale teraz już na Majdan się przywozi catering zewnętrzny. Matka mówi w domu, że mam więcej szczęścia niż rozumu. To chyba prawda. Hotel kozacki, z którego strzelano do ludzi. Z tego hotelu kozackiego strzelano, tak? Z Ukrainy? Z Ukrainy strzelano. Ojej, do reali krzyżowe mogli się tutaj człowiek mógł znaleźć. Piwo na Majdanie. No. Cudowne uczucie, naprawdę cudowne uczucie. Polacka kiepka. Pamiętam, że w Usulińsku, czyli na dalekim wschodzie Rosji, 100 km od Władywostoku, jak pytałem się jednego ruskiego, czy mnie podrzuci, to on powiedział: jasne, nie ma sprawy, wsiadaj. A potem mówi, że od razu wiedział, że ja Polak. A po czym poznał? No jak to po czym poznał? No polacka kiepka, jak u Gustlika z 4 tankistów i sabaki. No bo oni 4 tankistów, to oni tam znają wszyscy, czy stary, czy młody, wszyscy znają 4 tankistów i sabakę. Bezapelacyjnie zwracam na siebie uwagę, właśnie mnie zaszedł od tyłu pan policjant, który się wylegitymował i nie ukrywam, że odruchy miałem typowo polskie. Czyli, no, mandat, tak? Ale tutaj możemy spokojnie dać w łapę, bo tym naszym to jest ciężko dawać w łapę, ale też biorą.
Natomiast on po prostu chciał sprosić, kto ja, odkuda i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jak mi odprawiał Rościsław, to jeszcze dostałem zupę w kubku i 1/3 chleba i jajko. Natomiast ci tutaj, jak się dowiedzieli, że jadę na Kamczatkę, to dali mi cały bochenek. Jak się go dobrze poreglamentuje, no to jest takie jedzenie na raz, dwa, na 4 dni co najmniej. I tak śmiało. Pytam, ile tu zginęło osób? On mówi, że więcej jak 1000. A tych berkutowców ilu? O, tam kilkunastu. No ale pytam, no ale to co z tymi berkutowcami u was? No to jak oni? W więzieniach, w sądach czy w służbie? To jak to tam z nimi? No wiesz, no na razie jeszcze są. Jeszcze się z nimi nikt nie policzył. No ale no jak to, wiecie, no i wiecie jak to jest w służbie. No jest rozkaz, no to trzeba wykonać, no to co dużo mówi. Mówi, no słuchaj mistrza, ale wiesz, my tam do nich chodziliśmy, my tam z nimi no rozmawialiśmy, że dawajcie się do nas przyłączcie, weźcie sobie odpuśćcie. A oni byli nieprzejednani. Bo wiesz dlaczego? No dlaczego? No bo im bardzo dużo pieniędzy tam pouczał Janukowicz. No i mieli się no za ciężkie pieniądze. I zdajemy sobie sprawę, że te podziemia to doskonałe zaplecze dla tego Majdanu, bo tutaj ludzie spali, tutaj mieli oczywiście logistykę zapewnioną. No to widać, że to płynęło. To chyba te płynące barykady, chyba ta, jedna z tych, które były w telewizji pokazywane, ale to widać, że spalonych różnych sortów jest masa. Jest ilość ogromna. Kijewskie metro ma co najmniej 2 poziomy. Wsiada się i się podróżuje za 2 hrywny. Istne szaleństwo. 2 hrywny, czyli jakieś 70 groszy. Tym razem za 6 hrywien, czyli za jakieś 2 zł przejechałem Matko Boska, chyba 20 km. A do do takiej marszrutki właśnie takiej jak tej, to chyba wchodzi 30 osób, jak nie lepiej. Trzeba mnie posprosić kogoś o jakiś karton, napisać, że na Czernikow, no i lecieć na Czernikow. No. Aha, no tak, jesteśmy w browarach. Dosiadłem się do dwóch starszych panów, którzy zaczęli pytać, ale co to za wojak w ogóle, co ty chcesz tutaj zdziałać? Mówię, no ja na Kamczatkę. Jak ty na Kamczatkę? Pewnie, że ja na Kamczatkę, na Krzywy Ryj. Jak na Krzywy Ryj? Rosja, hambo. No, tutaj właśnie o ruskich mają takie umiarkowane zdanie, jak słuchać. I sobie przez chwilę ożyczył z tymi panami i oni, ty Polak, poczekaj. Tutaj bierz piwo, opowiadaj, co ty tutaj działasz. Ja mówię, no tutaj sobie na Krzywy Ryj jadę, mam jeszcze jakiś piwór, hamak, no i ogólnie i mam gdzie popadnie. Aha, a jak się przejeżdżasz? No na autostopem, na Krzywy Ryj. Zresztą no przecież tak się nazywa całe to przedsięwzięcie, czyli pizdu na Krzywy Ryj. To była Ukraina, Polska, to всегда były нормально, кацапи, підараси, особливо президент. Вибачайте за політику. No, z tymi kacapami to jest chyba tak trochę jak u nas. Bo są takie pewne uniwersalne słówka, których człowiek się uczy, na przykład kacapy. Uniwersalne słowo pidaras. Jak pederas, to jasne. Jak na przykład mówi się tam, no, ni chuja. A to ruskie, Misza, a gdzie ty takich płochych słów wyuczył? W Rosji. A to tam w Rosji. U nas też gadają w Polsce, no, ni chuja, co nie jest żadną tajemnicą. Są też takie słówka, których tam się też od kierowców nauczyli, jak oni tam krzyczą, bleć, suka, job twoja mać i Це все Росія, це все про Росію. A, to po rosyjsku. Dobra, to trochę za wcześnie o tym opowiadam w takim razie. Niemniej jednak, no, tak to właśnie wygląda. Ale jest takie słowo, znasz słowo? Кацап підарас? Nie. Które Siopa nie mają, od Lwowa po Władywostok. Od Lwowa do Władywostoku w Siopa nie mają szpili-wili. Шпілівілі це коли ми русських нагнемо, оце і ззаді зайдемо так. No, Це буде i kiedy byłem w Żytomierzu, tam
poznałem takiego Gastarbeitera Azera, on się nazywał Afis i Afis tam szaszłyki robił. I jak Afis, on nie Ukrainiec, on widać, Kawkaz. Afis, on widział dziewuszki ukraińskie, on tam do mnie Misza, kibitki, szpilibili i takie ruchy frykcyjne wykonując. Natomiast tutaj wygląda to w ten sposób, że nie wiem dokładnie o co chodzi, ale tak? Znaczy ja jeszcze tego nie skumałem, ale właśnie jakoś tak się pokazuje palcami. U nas w Polsce to się pokazuje, no tak. Kiedy ktoś na zachodzie mówi, że Rosja się zmieni, że oni się zdemokratyzują, nie ma czegoś takiego. Rosja to Rosja, to jest zupełnie inne kategorie myślenia. Pojawia się jeszcze jedna kwestia tego, dlaczego Ukraińcy i Ruskie aktualnie mają z sobą problem. Otóż jest jeszcze pewna kwestia mentalna. Jak ja byłem w Rosji, to mi mówili Rosjanie, Polak to nie naród, nie narodowość, nie nacja, Polak to zawód. Ukrainiec to nie naród, Ukrainiec to zawód, Ukrainiec to kochał. A po czemu? No właśnie dlatego, że tam Rosjanie mają pojomy panslawizm, oni tego nie rozumieją. Świetnym tego przykładem jest to, jak mówi się o państwie. U nas państwo pochodzi z francuskiego le état. W Rosji gospodarstwo rosyjskie to jest coś zupełnie innego, ponieważ państwo w rozumieniu tym zachodnim to jest oddzielenie prywatnych rzeczy od publicznych, od władzy, administracji. Natomiast gospodarstwo w mniemaniu rosyjskim to jest coś więcej, bo gospodarz to jest w pewien sposób właściciel. Zaczyna się robić interesująco, pomijamy już wojenne transporty. Ja z Igorem pożegnałem się 20 minut temu. Był na tyle uprzejmy, że słysząc o moich przygodach zaopatrzył mnie w 2 kolejne konserwy. Nie słabo to wygląda, bo chciałem się wydostać za Kijów, żeby kiwnąć się w lesie, ale podjechałem 120 km na rozjazd na Niżin, czyli prosto na drogę do Federacji Rosyjskiej. Wschodnia Ukraina, okolice miasta Niżin. Znalazłem się tutaj w ten sposób, że musiałem się z Kijowa wydostać, a że już gość jechał dość daleko, to uznałem, że okej, zabiorę się z nim. Zadzwoniono do mnie w nocy i powiedziano mi, że zestrzelono jakiś samolot cywilny i ogólnie sytuacja robi się bardzo napięta w związku z powyższym. No co mi tu dużo mówić, no plan jest taki, żeby przewalić się przez granicę tak szybko jak tylko możliwe, żeby na wypadek, nie wiem, jakichś większych problemów w okolicy być już po drugiej stronie. У нас тоже по закону в правилах дорожного движения написано, что они должны там с краю идти, понимаешь? Ага. А пастух должен их туда всех сгонять. У нас пастух дрынь-дрынь, и некогда ему заниматься этим делом. Rosjanin! Prosto na granicę! Здравствуйте, ja z Polszy! Ja z Polszy na Kamczatkę autostopem. Nichuja себе, блядь. A tam daleka to Ukraińcy właśnie już jakieś barykady stroją, tak? Ale na razie bez obsady, z tego co widzę. No, no. Aha. Przejście graniczne. Ukraińsko-rosyjskie. Kierowcą tu nie pojadę. A i co tu dużo mówić? Filmować mi też nie nada. To jest za duże ryzyko, zwłaszcza w tych okolicznościach politycznych. Ukraińcy nie przetrzepali, bo jakoś tak sympatycznie. Teraz potencjalnie gorsza część wyprawy, bo zona ukraińska za mną. Teraz przede mną zona ruska. Problem polega jednak na tym, że tutaj mogą na mnie patrzeć lekko krzywo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zakrywam kamerę, bo się boję. O kurwa. Włączył się alarm. Zatrzymali kierowcę. Celują do niego.
celują do nas. A ja sobie siedzę jakby nigdy nic. Witamy kolejny piękny poranek w Rosji. Proszę, proszę pomóc. No i jesteśmy w Moskwie.